odwijał, zawijał, rozwijał i robił różne rzeczy. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy komentować zdjęcia z prób drugiego półfinału. Jeżeli ktoś nie oglądał mojego filmiku na temat właśnie prób, ale z pierwszego półfinału, no to ja tam mówiłam, że na podstawie zdjęć zbyt wiele wywnioskować się nie da, dlatego nie będziemy robić żadnej głębszej analizy, bo byłoby to po prostu niesprawiedliwe. No i tak samo zrobię właśnie tutaj w tym filmiku na temat drugiego półfinału. Druga kwestia techniczna jest taka, że podczas komentowania pierwszego półfinału nie nagrał mi się fragment o Norwegii. To znaczy nagrał mi się, ale tylko częściowo, no i nie byłam w stanie nic z tego jakby wyłuskać. A że goni mnie bardzo czas, ponieważ tych materiałów z prób jest bardzo dużo i tak naprawdę ja nie wiem, w co mam ręce włożyć, stwierdziłam po prostu, że nie będę robiła żadnej dogrywki, bo wyszłoby to pewnie byle jak i ja sobie dzisiaj tę brakującą Norwegię normalnie skomentuję. Także mam nadzieję, że Kajlątko się nie gniewa, że mi wybaczy. No Kajlątko, przepraszam Cię, siła wyższa, technologia. Bez zbędnego przedłużania zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę i przejdziemy sobie chyba do tych zdjęć z prób. Zaczniemy sobie właśnie od tej Norwegii zaginionej jeszcze z pierwszego półfinału. No i tutaj te zdjęcia są bardzo takie estetyczne, osobiście podobają mi się. Wydaje mi się, że to będzie mocno nawiązywało do tego, co widzieliśmy już na preselekcjach w wykonaniu Kyla. Zarówno kolorystyka jest tutaj dosyć podobna, jak i ten strój, nawet nie wiem, czy to nie jest ten sam. Tak, to jest ten sam strój, bo pamiętam, jak wycinałam to do miniaturki i te różne tam takie elementy i po prostu byłam taka jak, Boże, człowieku. Pamiętam, że się trochę nawycinałam. Ładne są te zdjęcia, to trzeba przyznać. Kolorystycznie podoba mi się, ta estetyka do mnie przemawia. No ale to są tylko zdjęcia, zobaczymy, jak będzie w kamerze wyglądał ten występ. Tutaj mamy w opisie też taką informację, że będzie jakaś świetlna instalacja pod sufitem, która będzie się obniżała i że to zrobi bardzo duży efekt wow podczas tego występu. Zobaczymy, brzmi to na pewno obiecująco, ale jak będzie, okaże się wkrótce. I przejdziemy sobie teraz do drugiego półfinału już normalnie. Australia na zdjęciach wygląda świetnie, bardzo mi się to podoba, kolorystycznie, estetycznie. Ja sobie trochę inaczej ten występ wyobrażałam, myślałam, że oni tutaj pójdą bardziej w taki klimat z teledysku, trochę taki jakby zadziorny, ale mroczny jednocześnie odrobinę. W opisie napisano nam, że Go Joe jakby tutaj wcieli się w rolę jakiegoś takiego sprzedawcy, czyli co, on będzie pewnie milkshake'i sprzedawał i że cały ten występ zacznie się od jakiejś takiej ala reklamy. Nie wiem, jak to rozumieć. Podejrzewam, że będzie po prostu tak, że on będzie, nie wiem, sprzedawał jakieś milkshake'i na scenie i będzie udawał właśnie, że jest sprzedawcą milkshake'ów i na początku pewnie będzie jakaś reklama typu kup moje milkshake'i, one są najlepsze i w ogóle są najzajebistsze. Cały występ ma być też utrzymany w takiej stylistyce lat 70. i 80., co też myślę, że te zdjęcia pokazują dosyć mocno. Finalnie zobaczymy, co Australia nam szykuje dopiero niedługo. Czarnogóra ma mieć podobno mniej statyczny występ niż widzieliśmy to w Montewizji. Natomiast no wiadomo, że preselekcje czarnogórskie pewnie zbytnio technicznie nie pozwalały na jakiś niesamowity staging. Tutaj mamy, widzę, dużą grę świateł, dużą grę takimi jakby formami. No te zdjęcia wyglądają jak coś, co mogłoby być właśnie stagingiem do jakiejś ballady. Więc tutaj nie jestem specjalnie zaskoczona, że to wygląda tak, jak wygląda. Czarnogóra nie rezygnuje ponownie z pomysłu na takie dosyć nietypowe stroje, bo tutaj widzimy, że Nina ma na sobie takie coś... taki jakby ponton. Być może ten strój będzie miał jakieś zastosowanie w całej scenografii. Tego nie wiemy, bo tutaj w opisie podano nam też, że będą takie ujęcia, takie kadry, że ona będzie wyglądała w tym stroju jak łabędź, więc być może jakieś właśnie takie zbliżenia, jakieś fajne kadry dzięki temu strojowi będziemy widzieli. Przy tego typu piosenkach tak naprawdę szczególnie ważny jest ruch kamer, kadry i ujęcia, więc no tutaj te zdjęcia za dużo nam nie mówią. No i teraz Irlandia.
Tutaj widzimy, że stylistyka została utrzymana, ta z preselekcji. Oczywiście jest to o wiele bardziej dopracowane, co już po samych zdjęciach widzimy. Natomiast prawdopodobnie nie zobaczymy niczego, co się bardzo różni od preselekcji, które Emmy wygrała. Duch tego występu został po prostu utrzymany. Mamy mieć też wizualizację piesków, no bo piosenka o łajce, no to co ma być, no? Wiewiórki? W sumie wiewiórki byłyby ciekawe. Następna jest Łotwa i tutaj czytając opis można wywnioskować, że jest to mniej więcej też to samo co na preselekcjach Supernowa, natomiast takie ulepszone, bardziej dramatyczne. Po zdjęciach też widzimy, że pozostała ta kurtyna, czyli pewnie będzie to ograne podobnie. No ten staging ma szansę bardzo dobrze wyglądać w kamerze, zresztą na preselekcjach właśnie wyglądał świetnie. No i jako, że tutaj prawdopodobnie nie będzie jakichś szokujących zmian, no to możemy się spodziewać fajnego dla oka obrazu. Armenia. I tutaj byłam ciekawa, bo właśnie uważam, że staging do tej piosenki może tutaj albo ją pogrążyć, albo ją bardzo mocno podnieść. No i opis mówi nam, że tutaj były poczynione dramatyczne wręcz zmiany względem preselekcji. Podobno połowa z tych świateł, tych takich Lego Lights, ma być obniżona niemalże do poziomu głowy, więc to może super wyglądać. Na początku ma być w ogóle jakieś takie ujęcie, które będzie wyglądało, jakby on był w takim oświetlonym tunelu. Zdjęcia tutaj nie mówią nam za dużo, natomiast no widzimy, że jest na nich park. Słuchajcie, dotarł do Bazylei, nie uwierzycie, jest w Bazylei. Wiem, że się tego nie spodziewaliście, ale te zdjęcia zmieniły wszystko. Tutaj te pozy na tych zdjęciach jego, wydaje mi się, że wskazują na to, że to może być bardzo dynamiczny występ. Przy czym fajnie, bo to będzie pewnie pasowało do tej piosenki, ale jednocześnie tu, no przynajmniej po tych zdjęciach nie mam wrażenia, że to jest przeładowane, ale no, tak jak mówiłam, to są tylko zdjęcia. Ja tutaj jakichś takich wiążących wniosków nie chcę wyciągać na podstawie 3 zdjęć. No i teraz Austria i to jest bardzo ciekawe, ponieważ Austria jest jednym z faworytów do zwycięstwa w tym roku. No i tutaj wydarzy się dużo. Po pierwsze dlatego, że nie mamy materiału porównawczego z preselekcji. JJ został wybrany wewnętrznie, żeby Austrię reprezentować w tym roku. No i pierwsza sprawa jest taka, że cały ten występ został zaprojektowany tak, żeby transmitowany był w czerni i bieli wyłącznie, więc to na pewno się bardzo wyróżni i doda tutaj klimatu tej piosence zdecydowanie. Kolejną sprawą jest to, że będzie miał JJ jakąś taką łódkę ze skrzyń. Łódź. Ja jestem dumna. Ja jestem po prostu dumna, że łodzianie tak chętnie jadą na Eurowizję. No i tutaj ma być też zastosowana jakaś taka sprytna praca kamer. Słuchajcie, no na początku tego filmu mówiłam wam, że ja się zdjęciami nie chcę aż tak bardzo sugerować. To są 3 fotki, które mogą nam coś pokazać, mogą nam coś zdradzić, ale nie muszą. No ale jako, że komentuję dzisiaj zdjęcia, no to ja muszę przyznać, że te zdjęcia wyglądają świetnie. Nie wiem, czy to jest kwestia ogrania tego właśnie tą czernią i bielą. Nie wiem, moim zdaniem wygląda to świetnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało w kamerze. Natomiast ja się tutaj raczej jakiejś fuszerki nie spodziewam. Prawdopodobnie będzie to niesamowity spektakl. Następna jest Grecja i zaskoczyłam się tymi zdjęciami, bo trochę inaczej sobie wyobrażałam ten staging właśnie do Asteromaty. Te zdjęcia oczywiście nie mówią nam zbyt wiele, dlatego ja daleka jestem od jakiegokolwiek choćby najmniejszego osądu, jak to będzie finalnie wyglądało. Natomiast no na pewno nie jest to coś, czego ja się tutaj spodziewałam. Myślałam, że będzie to trochę ciemniejszy staging. Tutaj widzimy też na zdjęciach, że Klaudia będzie stała na jakiejś takiej skale. Opis sugeruje też, że tam będą jakieś takie ujęcia z kamery, jakby z góry, od góry, które będą pokazywały Klaudię właśnie stojącą na tym kamieniu, na tej skale, który będzie jakby pokryty wodą, w sensie to będzie tak wyglądało. Ta woda ma się potem zmienić w lawę, tak jest w opisie napisane. No i okej, mi ciężko jest sobie to w tej chwili wyobrazić. Mam jakieś tam wstępne obrazy, które gdzieś tam mi się tworzą w głowie, ale
No nie wiem. Na pewno ja się tutaj spodziewałam czegoś innego, ale to, że spodziewałam się czegoś innego, absolutnie nie oznacza, że Asteromata będzie wyglądała źle. Litwa na zdjęciach stylistyką bardzo, ale to bardzo nawiązuje do występu preselekcyjnego. No i tutaj opis też nam sugeruje, że będzie dosyć podobnie, że będzie jakby troszkę więcej tej atmosfery stworzonej światłami, jakimiś cieniami, jakieś fajne ujęcia, że tam Łukasz będzie miał jakby twarz oświetloną do połowy mają być. Takie podejście do tej piosenki zdecydowanie mi pasuje, żeby właśnie ograć to światłami, dobrymi ujęciami. Ja nie jestem zawiedziona, przynajmniej jakby po przeczytaniu tego opisu. Stylistyka tego występu właśnie z preselekcji też moim zdaniem była dobra, więc dobrze, że całkowicie tego nie zmienili. Na tym pierwszym zdjęciu, jakby tym najdłuższym, podobają mi się bardzo te efekty świetlne. Nie wiem, czy też to zauważyliście tak jak ja, ponieważ ja przygotowując się do tego filmiku i zapisując te zdjęcia, oglądając je, miałam takie wrażenie, że bardzo dużo krajów korzysta tutaj w tym półfinale z takiego podobnego motywu kolorystycznego, w sensie, że jest jakby białe, chłodne światło i ciemne tony, jakieś takie wchodzące w czerń albo w bardzo ciemny niebieski. Przynajmniej tak zostały dobrane i wyselekcjonowane te zdjęcia tutaj. Ponieważ wątpię, że wszystkie te kraje będą korzystały właśnie z dwóch kolorów tylko w swoich stagingach. Malta, z tego co mamy napisane w opisie, ma mieć podobną choreografię i podobny ruch sceniczny. Z tego co jeszcze nam tutaj piszą, na pewno będzie się tam bardzo dużo na tej scenie działo, zresztą zdjęcia też nam to pokazują. Będzie jakiś taki przedmiot też, usta z taką kulą dyskotekową. Tego, że będzie show na scenie, spodziewałam się oczywiście w przypadku Malty. Trochę mnie zaskoczyło właśnie podejście takie stylistyczne do tego występu, ale to są tylko zdjęcia. Te zdjęcia z Gruzji niewiele nam pokazują. Tak patrząc na te zdjęcia, wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli taki dosyć typowy staging do ballady. W przypadku Danii mamy mieć jakąś taką długą kurtynę, która będzie się fajnie ruszała w momencie, kiedy zostanie puszczony wiatr. Te zdjęcia są bardzo estetyczne i tu wydaje mi się, że mogę podejrzewać, że właśnie jeżeli będzie to fajnie pokazane w kamerze, to może to być całkiem fajny obraz. Sugerują nam te zdjęcia też, że ten staging będzie taki nieprzeładowany. Na pewno wygląda to obiecująco, jest bardzo duża zmiana poczyniona od preselekcji duńskich. Podoba mi się, jak w ogóle stagingi są spójne kolorystycznie, czyli na przykład i stroje, i wizualizacje, i światła oczywiście nie są w tych samych kolorach, ale gdzieś tam w takich kolorach, które do siebie pasują, które ze sobą dobrze współgrają. I tu na tych zdjęciach wygląda to naprawdę fajnie. Ale czy tak będzie, zobaczymy wkrótce. Jeśli chodzi o Czechy, tutaj znowu mamy kolorystykę bieli połączonej z takim ciemnym niebieskim, czarnym. Opis podpowiada nam, że zarówno kolory, jak i światła będą bardzo podbijały symbolikę tej piosenki. Będzie też dużo bliskich ujęć kamery, co w przypadku tego typu piosenek jest moim zdaniem ważne. No i więcej tak naprawdę tutaj ciężko wywnioskować. Zapowiada się fajnie, ale jak będzie koniec końców, te zdjęcia na pewno nam za wiele nie ujawniają. Ale fajnie, fajnie, Czechy, schludnie to wygląda estetycznie. Jeżeli chodzi o Luksemburg, to tu będziemy mieli podobno jakiś taki fajny efekt, że Laura będzie na początku jakby w takim domku dla lalek, co oczywiście będzie świetnie współgrało z piosenką, z tym, o czym ona jest. Będzie też miała 5 tancerzy, no i właściwie tu, jeżeli chodzi o te zdjęcia, też nam zbyt wiele nie ujawniają. Wydaje się, że kolorystycznie może być dosyć podobnie co na preselekcjach. Pewnie będzie to mocno ulepszone, unowocześnione, jakby dostosowane pod inną, większą scenę, dającą więcej możliwości, ale raczej nie będziemy tutaj mieli do czynienia z czymś, co będzie zupełnie inne niż to na preselekcjach, bo gdzieś tam kolorystyką, stylistyką pewnie będzie to nawiązywało, a przynajmniej zdjęcia na to wskazują i opis również. No będą dodane fajne efekty, dzięki którym na pewno na ekranie będzie to fajniej wyglądało.
Serbia. I tu opis mówi nam, że będzie bardzo duża zmiana względem Pesme za Eurowizję. Odmieniłam to tak trochę natywnie z serbskiego, bo po polsku jakoś tak dziwnie by to brzmiało. No jak? Pesme za Eurowizję? No jak chcecie, wiecie o co chodzi, tak? To jest najważniejsze. Nie będzie tego księżyca, który na serbskich preselekcjach był, nie będzie tego tancerza jakby na tej taśmie, który się tam odwijał, zawijał, rozwijał i robił różne rzeczy. Czy te zdjęcia pokazują nam bardzo dużo? Otóż nie. Jestem bardzo ciekawa, jak w kamerze będzie to wyglądało, bo tutaj te zdjęcia, no, mogą świadczyć o tym, że będzie fajnie, mogą świadczyć też o tym, że coś jednak nie pójdzie. To ciężko jest ocenić na podstawie akurat tych 3 zdjęć cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest też piosenka, przy której ruch kamer i takie dosyć bliskie ujęcia będą niesamowicie ważne. No i ostatni kraj na dzisiaj, czyli zamykająca półfinał Finlandia. Opisano nam to tak, że będzie to bardzo podobne do UAMKO, ale będzie mocniejsze. Tak samo jak na preselekcjach fińskich nie będzie tancerzy, będzie sama Erika na scenie. No i wydaje mi się, że dobrze, bo ona zdecydowanie tutaj w tej piosence robiła content sama. To jest silna baba, ona nie potrzebuje, żeby ktoś tam jej się pałętał pod nogami. Jeżeli chodzi o rekwizyty, tutaj będziemy mieli też ten sam rekwizyt, który mieliśmy na UAMKO, czyli ten wielki, gigantyczny mikrofon. Oczywiście widać go także na zdjęciach, też Erika będzie się tam na nim wygibasowała. Tutaj miałam oczywiście duże oczekiwania, natomiast po zdjęciach ciężko mi powiedzieć, ale gdybym miała oceniać na podstawie samych tych zdjęć, to moje oczekiwania zostały spełnione. Zresztą myślę, że się tego też spodziewaliśmy, że kto jak kto, ale Erika Wikman dowiezie. No i to byłoby na tyle dzisiaj ode mnie. Tak samo jak w tamtym filmie nie będę tutaj wybierała, czyje zdjęcia najbardziej mi się podobały, bo byłoby to niesprawiedliwe. Takie wybieranie tego, co przypadło mi najbardziej do gustu na danych próbach, zostawię już na filmik, w którym będę omawiała te snippety. Kiedy ja zaczęłam nagrywać ten filmik, to snippetów było niewiele z tego pierwszego półfinału, więc nie wiem, jak poszło dalej, jakie snippety udostępnili inni. A tymczasem przypominam Wam o zostawieniu łapki w górę, o kliknięciu na subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawieniu komentarza na temat tego, na przykład, które zdjęcia Wam się dzisiaj najbardziej podobały. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu i widzimy się wkrótce.